Pewnej słonecznej niedzieli, gdy byłem małym chłopcem, pojechałem z moimi rodzicami, dziadkami do Częstochowy na Jasną Górę na mszę świętą. Po mszy świętej chodziliśmy po wałach, zwiedzaliśmy piękną architekturę tego miejsca i w pewnym momencie podszedł do mnie starszy Paulin, popatrzył na mnie i powiedział: „A ty będziesz kiedyś księdzem”. I jestem. Mam na imię Flawiusz, mam 33 lata i od 2006 roku jestem w zakonie. Moja przygoda z franciszkanami rozpoczęła się w zasadzie jeszcze przed moim urodzeniem. Moja mama pochodzi z parafii franciszkańskiej, od franciszkanów z Zabrza. Tam też w 1986 roku wzięła ślub z moim tatą, a było to dokładnie 4 października, czyli w uroczystość świętego Franciszka. Wszystkie sakramenty przyjąłem u franciszkanów w Zabrzu. Tam też po Komunii Świętej zostałem ministrantem, oczywiście w późniejszym czasie lektorem. Wszystkie moje momenty życia dziecięcego, młodzieńczego w zasadzie są związane z franciszkanami w Zabrzu. Gdy byłem ministrantem, stworzyliśmy taką dosyć zgraną paczkę, z której to 3 z nas zostało też franciszkanami. Ja, ojciec diakon Tymoteusz i ojciec Fidelis, który obecnie posługuje w Niemczech. Gdy byłem ministrantem, mogłem przyglądać się życiu ojców nie tylko przy ołtarzu, ale było też mnóstwo okazji, by spotykać się z nimi na innej płaszczyźnie, na bardziej takiej ludzkiej, bym powiedział. Mieliśmy wielokrotnie okazję do tego, by pomagać ojcom w sprzątaniu klasztoru, czy też w zbieraniu owoców latem na ogrodzie. Widziałem ich życie od kuchni, że tak się wyrażę, i to życie stawało mi się coraz bliższe. Oczywiście też nawiązałem wiele przyjaźni z ojcami, które trwają do dnia dzisiejszego. Po szkole podstawowej rozpocząłem naukę w 6-letniej ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych. Był to też bardzo ciekawy czas, bardzo ciekawa przygoda. Byliśmy młodymi artystami, trochę niesfornymi, niegrzecznymi nieraz, oczywiście bardzo rozrywkowymi. I nadszedł moment, kiedy poszedłem do klasy maturalnej, więc zaczął się czas zastanawiania się, co dalej, co będzie ze mną dalej. Przyszedł moment zdania matury, zdawałem maturę z historii sztuki, robiłem dyplom z wystawiennictwa i myślałem, że pójdę na ASP z oddziałem w Cieszynie. Chciałem się szybko usamodzielnić, mieszkać w takim mieście studenckim, ale Pan Bóg miał inny plan. W klasie maturalnej bardzo często modliłem się taką franciszkańską modlitwą o rozeznanie powołania. I przyszedł dzień ostatniego dnia kwietnia 2006 roku, kiedy podjąłem decyzję: chcę być franciszkaninem. Zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego ojca Melchizedeka. On w przeciągu 7 minut był u mnie w domu. Nie wiem skąd, ale już wiedział, że chciałem go poprosić o to, aby pomógł mi wstąpić do zakonu. Dzień później, 1 czerwca, pojechał ze mną do Chorzowa, do Centrum Młodzieżowego Trzej Towarzysze. Tam podjął nas ojciec Sergiusz i rozpocząłem kroki. A niespełna 3 miesiące później byłem już w postulacie. I tak oto wstąpiłem do klasztoru, do zakonu. I tak od 7 lat posługuję w Tychach-Paprocanach. Jestem tam wikarym, jestem także katechetą. Uczę w zespole szkół imienia Morcinka. Gdy przyszedłem do Tychów, przełożony oznajmił mi, że zajmę się duszpasterstwem dzieci, co bardzo mnie ucieszyło, ponieważ dzieci są bardzo szczere, bezpośrednie w swoich zachowaniach. Bałem się, aby nie pójść do szkoły średniej, aby tam nie uczyć. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Od 7 lat uczę w szkole średniej. Dziś wiem, że to był dobry plan, bo to był plan Pana Boga. Dziś z młodzieżą tworzę wspaniałe relacje, mówimy o rzeczach bożych, ale też rozwiązujemy wiele ich współczesnych problemów i kłopotów, nieraz bardzo trudnych, nieraz bardzo rodzinnych. Dziś po 14 latach pobytu w zakonie wiem, że to dobry, Boży czas.
Chciałbym umrzeć w zakonie, kocham swój habit, kocham swoją zakonność i każdego dnia modlę się o to, aby Pan Bóg dał mi wytrwanie, abym po prostu umarł w habicie. Dwa razy powiedziałem oczywiście. I co teraz? Eusebiusz, daj mi coś do picia. Ja, widzę go w lustrze. Mogę, tak? I co teraz? Rozrywkowy mi, dobra. Jeszcze minuta. A może jeszcze raz tą wodę poproszę.